Witam wszystkich bardzo serdecznie, Janusz Osmenda po tej stronie. Witam w kolejnym materiale, gdzie omawiam proces tworzenia gry Fallout 2 Remake 3D. Trochę mi nie było, ponad 2 miesiące. Z tego tytułu, że miałem dużo pracy. U mnie sezon się teraz zaczyna, więc mam kupę roboty zawodowej. Dlatego musiałem zorganizować sobie wszystko tak, żeby się odrobić z pracą i móc wrócić do Fallouta. Jestem też po urlopie, także wypocząłem, mam też kilka nowych pomysłów, które będę wprowadzał w najbliższych tygodniach. Natomiast dzisiaj skupimy się na kilku nowych rzeczach. Dlatego ja zaczynam sobie nową postać i przechodzimy dalej do gry. Ok, dwie pierwsze rzeczy, które mogą nam się rzucić w oczy, a nie są aż tak bardzo widoczne, dlatego o nich wspomnę. Jeżeli wejdziemy na przykład do inwentory, widzimy nowy kursor. Nie jest to kursor myszki, tylko po prostu ręka. Jak widzicie, nowe bronie, ale do nich wrócimy za chwilę. Kolejną rzeczą jest fakt, że możemy, kiedy wybieramy jakąś opcję, po prostu nam się podświetla. Tego wcześniej nie było. Ok. Przejdziemy sobie teraz do Klamat, szybko przeskoczymy i zaprezentuję wam wszystkie nowe bronie, które zrobił Eryk. A wyglądają one świetnie. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do jakiegoś miejsca, gdzie możemy zaprezentować bronie, które przed chwilą widzieliście. Kolejną nową rzeczą jest możliwość włączenia i wyłączenia Combat Mode, czyli tryb walki za pomocą klawisza C na klawiaturze. Teraz możemy wykonać atak, a kiedy zamkniemy tryb walki, nie możemy wykonać ataku przypadkowego. Dzięki temu będziemy unikać w sytuacji, gdzie podczas rozmowy, kończąc rozmowę, klikamy jeszcze przypadkowo raz lewym przyciskiem myszy i wykonujemy niestety atak w NPC. No dobrze, ja sobie uruchomię tryb walki. I mamy tutaj nowe bronie, na przykład pałka i ręcznie robione ostrze. Jak widzicie, tak to wygląda. Tak wygląda pałka. Fajna broń. Nóż samurajski i ostrze sprężynowe. Tak jest. Ciekawostką jest to, że Eryk zrobił 8 kolorów rękawa do każdej broni. Czyli jeśli założymy jakąś zbroję, to będzie to widać. Pokażę wam. Ubierzmy sobie na przykład to i zwróćcie uwagę na rękaw. Może to wybierzemy. Wybiorę jakąś inną broń, żeby była bardziej widoczna. O, może pałkę. Widzicie, rękaw jest inny. Tutaj mamy łom. Tak wygląda rękaw tej szaty. A tak wygląda rękaw bez szaty, tylko w kombinezonie. Także Eryk tutaj zrobił dobrą robotę, na pewno się napracował. A ja wam chcę teraz pokazać, a to możemy założyć, ja wam chcę pokazać jeszcze na przykład, o, może to jest dobrą bronią, ma bardzo duże obrażenia, które zadaje. I pokażę wam poganiacz, który swoją drogą wygląda świetnie. Zawsze zastanawiałem się, jakby wyglądały bronie, które byłyby w wyższej rozdzielczości dawno temu, kiedy grałem w Fallouta 2 i teraz oto mam okazję je zobaczyć w końcu. Wygląda to świetnie. Uciekamy, bo mnie zabiją. Jeszcze szczur. Dobra, ucieknąłem. Tak jest.
Zrobię update. Ogólnie chcę mieć wszystkie bronie już zrobione. Wszystkie bronie, którymi możemy rzucać. Wszystkie bronie, żeby były już gotowe do użytku. Żeby dało się nimi handlować w przyszłości. Chcę mieć to wszystko gotowe, także na tym się teraz będę skupiał i nad paroma innymi rzeczami, dlatego będę Was informował na bieżąco. Mam nadzieję, że wkrótce pojawi się kolejny update i będziemy rozwijać grę dalej. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, na razie, cześć.